nach Schmölln und zurück. Hier kann man ein bisschen Also schneller going one- fahren, aber Yeah, I know. 100 to 100. I yeah, think. Yeah. exactly. No, ostatnio wpadł na kanał odcineczek z Citroenem C5, kręciłem go w tym lesie i również w tym lesie mówiłem wam, że silniki Blue HDI są nawet lepsze od francuskiej miłości. Widzę was to mega ujęło, ponieważ odcinek cieszy się fajnym zainteresowaniem, no więc dziś również Blue HDI, ale w troszeczkę innej obudowie, takiej nowocześniejszej, proszę bardzo. O! To jest życie! Nie cytrynka, a Peugeot. W ogóle C5 została bardzo szybko sprzedana. Nabywcy życzymy szerokości. Ten wóz też jest na sprzedaż. Został mi on udostępniony przez Autokomfort spod Szczecina z Morzyczyna. No, Autokomfort ma w ofercie naprawdę dużo samochodów właśnie w tym segmencie. Już kilka 500 ósemek. Link do Autokomfort oraz do ogłoszenia macie w opisie filmu. Ej, w ogóle spójrzcie na ten samochód, jak on wygląda, jak on się prezentuje. Jest w fajnej wersji. Wiecie, ile on kosztuje? Za ile takiego Peugeota można sobie kupić? 90 000 złotych. No według mnie bardzo ciekawa propozycja, coś innego, coś nieszablonowego. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska oraz później wybierzemy się na szybką wycieczkę za granicę. I jako, że przez 90 000 kilometrów byłem użytkownikiem Peugeota 508, ale poprzedniej generacji, postaram się tutaj wpleść jakieś takie różne porównanka i nawiązania. Peugeot 508 SW GT Line, rocznik 2019. Pod maską znajdziemy tu dwulitrowe Blue HDI skonfigurowane z automatyczną skrzynią biegów. To co, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to na tle poprzedniej 508 odważnie. W zasadzie, jeśli chodzi o design, no to taki, no nie wiem, projektant poprawnie wyglądającej Audi A4 powiedziałby tu Meisterstück. Ja, sehr schön. Bryła tego samochodu charakterystyczna dla nadwozia kombi, no i też charakterystyczna dla auta z napędem naprzód. Właściwie była tutaj chyba jeszcze wersja hybrydowa, która miała napęd na wszystkie koła, ale ogólnie 508 zawsze były projektowane właśnie pod przedni napęd, także mają dłuższy zwis przedni taki. Ale panie drogi, przecież ta bryła jest wręcz odziana w różne takie elementy stylistyczne ciekawe, różne takie urozmaicenia. Ktoś by tutaj nie znał się na Peugeotach, to by powiedział, wie pan, te kombi z takimi kłami. Owszem, bo po bokach mamy takie LEDowe kły. Tutaj jeden element, tutaj drugi. No i świecą się one non-stop, gdy jedziemy. W ogóle lampy tutaj są, znaczy reflektory są LEDowe. Peugeot Full LED Technology. Niestety nie opowiem wam, jak świecą, bo jeżdżę tym samochodem za dnia, ale już nawet w mojej 508 świeciły spoko. Też miałem full LEDy. Proszę bardzo, jakie tutaj nawiązanie do starych modeli Peugeota. Tutaj też takie jakby aluminiowe wstaweczki, takie lustrzane. Kurczę, chyba to jest plastik, ale wygląda poważnie. Nie no, szczerze na początku myślałem, że to aluminium. Felgi. Oj, jest tu kawał felgi. Tak, ktoś by powiedział, że nawet we francuskim aucie aż to nie przystoi. Ale ja wiem, z jednej strony, no jak mamy buły, no to jest wygodniej, ale z drugiej, jak ten wóz się prezentuje. Polerowana wierzchnia część, wnęki polakierowane na czarno, oponki 235×40, jest to felga 19-calowa. Przejdziemy jeszcze do tyłu, no i zobacz, w ogóle z tej perspektywy ten samochód po prostu wygląda ślicznie. Jest to chyba najlepszy widok, chociaż cholera wie, no jak tutaj zejdziemy tak w dół, proszę bardzo, jakie dupsko normalnie, aż by się chciało chapnąć. Linia okien jakby ostrzej zarysowana. Kurczę, Peugeot 508 poprzedniej generacji, nawet polift, był zaprojektowany po prostu tak bardzo rozsądnie, strasznie rozsądnie. A tutaj, jak ta 508 w ogóle pojawiła się na rynku, no to aż nie wierzyłem, że po prostu Peugeot zaprojektował coś takiego. Widać tutaj taką swobodę projektantów. To też takie pazurki lwa. Peugeot Adaptive LED Technology. Matko, hashtag straszna duma. Tutaj też taki dyskretny napisik Peugeot.
Znaczy, czy ja wiem, czy taki dyskretny? Fajnie wpasowany. Emblemacik, proszę, też 508. Te emblematy też w ogóle mają inną czcionkę. I tutaj jeszcze GT Line. Pamiętam w poprzednim 508 emblemat był z tej strony i wciskało się 0, no to się otwierało bagażnik. Był to po prostu przycisk. GT Line, no to tutaj z dołu mamy też taki ala dyfuzorek. Ten element jest polakierowany na czarno. Proszę. O! Akurat, patrzcie, auto mnie tutaj już popędza. Tak, jest tutaj otwieranie bagażnika gestem, nogą, no czy tam w tym przypadku ręką akurat, proszę, dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego, super. Tu jeszcze też jakieś elementy oświetlenia. W Peugeocie wcale nie są oczywiste takie końcówki wydechu, że one są prawdziwe. Pamiętam w 407 Coupé kiedyś widziałem, spaliny szły w dół, a końcówka chromowana była tak jak tutaj. No, wszędzie tutaj czujniki, kamera 360 stopni, kamera z tyłu, bagażnik. 508 tej generacji mam wrażenie, że jest mniejsza od poprzednika. No nie wiem, tak jakoś mam wrażenie, szczególnie jak siędziemy sobie z tyłu, ale to za chwilkę. Ale tak, bagażnik, bardzo regularne kształty, nawet tutaj jakieś takie gumeczki, haczyki, tutaj się składa kanapę, no ta roletka, no to można sobie ją, ojej, o tak zaczepić. Oraz tak, mimo że to kombi, no to linia dachu tutaj wyraźnie nam opada w dół, ale myślę, że dostęp do bagażnika jest mimo wszystko bardzo dobry. Zobaczcie, jaki to jest zajebisty lakier. Taki oliwkowy. Nie jestem pewien, czy w innych samochodach jakoś by tak dobrze siadł jak tutaj. Nie no, świetnie pasuje, w ogóle Peugeot ma fajne takie lakiery nawet. Proszę, to też kolejna zmiana. Jeśli tak spojrzymy na poprzednika, poprzednik to był taki grzeczniś, a tutaj nawet szyby mamy bezramkowe. W ogóle jak to się zamyka? Mógłbym tego słuchać cały dzień. Boczek drzwiowy, miękko. Tutaj dekor, taki matowy, ale przypominający karbon. Tutaj skórka, taka delikatna trochę, coś pomiędzy Lexusem a Teslą w dotyku. To jest bardzo delikatna ta skórka ekologiczna. Tu pewnie też jest ekologiczna skóra, ale to nic. Ale wygląda dobrze. Tutaj już mamy twardo, ale tutaj jest też wykładzinka w środku. Też chromowany dekor, przeszycia brązowe. Wszystko to wygląda jakoś tak szlachetniej niż było w poprzedniku. Jednak jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to chyba poprzednia 508 była troszeczkę większa. Spróbujemy tutaj wejść. Jakie też tutaj dywaniki są, grube jaki welur, do cholery. Aha, jeszcze szybko tapicerka. Tutaj jest półskórka. Jezu, ale to jest delikatne. Tutaj już taki szorstki materiał, tkaninka. Tutaj znowu skórka designersko. No i tak jak myślałem, jeśli tutaj siądzie wyższa osoba, 198 cm wzrostu, no to muszę tutaj siedzieć w niecnym rozkroku. Ale tutaj ciemno się zrobiło. No mam dość wysoko głowę, chociaż tak, no nie, jak się wyprostuję leciutko, dotykam o podsufitkę. Podsufitka fajny, przyjemny materiał, czarna. Wiecie, auta z tego segmentu nie są aż takie olbrzymie, ale też nie każdy ma 198 cm, czy tam 2 metry. Zobaczcie, też to jest perspektywa z moich oczu. Tak wyżej sobie tutaj siedzę. Poważnie, tak? Tutaj mniej więcej to wygląda. Ale co, jakieś izofixy, tutaj siateczka, jakieś szpargały, nawiewy po środku. Tego nie widać, ale tutaj są 2 porty USB, no i przestrzeń pasażerska z przodu. To jest chyba taka fiśnia na torcie tego samochodu, ależ to dobrze wygląda. Inni producenci by po prostu się bali chyba aż tak grubo polecieć. Ok, drzwi z przodu, jest tutaj keyless. No i czekamy, bo ta szyba ciągle tutaj wchodzi pod uszczelkę. Tutaj też mamy taki jakby shadow line pakiet czerni. Relingi również. Lusterka też czarne. W ogóle tutaj też nie ma żadnych takich elementów z plastiku. Takiego, wiecie, ordynarnego. Czekajcie. Nie, no pięknie. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Świetne. Nie no, jak dla mnie ta 508 to jest po prostu taka petarda. Zawsze byłem ciekaw tego samochodu. Dziś dopiero pierwszy raz mam z nim do czynienia. Boczek drzwiowy z przodu. Chyba tak samo jak z tyłu. Tak jest. Tutaj też już jest twardo. W ogóle też to jest taka ciekawa faktura. Tutaj już listwa, oświetlenie ambiente jest. Skóreczka.
Proszę bardzo, przyciski. Ten samochód kosztuje 90 000 złotych. Możecie sobie zajrzeć do ogłoszenia. Ma 190 000 kilometrów przebiegu, ale przy tym silniku nie jest to jakiś tam strasznie wysoki przebieg. Zobaczcie, jak tutaj świetnie ten wóz znosi tak trochę kilometrów, jak się nim zrobi. Nie wiem, w ogóle według mnie to chyba jakiś świrus tutaj musiał jeździć i dbać o ten samochód, no bo wygląda on po prostu wspaniale wręcz. No nie, jak zobaczycie inne samochody wystawione na Otomoto OLX-ach, które mają 190-200 tysięcy kilometrów przebiegu, no to sorry, ale niektóre wyglądają trochę tak, jak gówno. Jakby można było w nich otworzyć drzwi, nawet nie, żeby się nie brudzić ręki, otworzyć okno z kluczyka i tam jeszcze narzekać. No nie w tym przypadku, sami przyznacie. Panie drogi! No ale stan swoją drogą, ale i design. Odpalimy sobie, odłożę kluczyk. Mogę tutaj odłożyć kluczyk. To jest w sprawie uchwyty na kubki. O, tu jest taka przegroda, kieszonka. Odpalamy. O, jeszcze tutaj radyjko szybko ściszymy. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead za kierownicą. Jest zupełnie inaczej niż w poprzedniej 508. Przede wszystkim właśnie ze względu na ułożenie kierownicy i liczników. O, perspektywa z oczu kierowcy. Proszę bardzo. I liczniki. Podziwia się tutaj, nie patrzy, bo zobaczcie jakie one są ładne. Podziwia się tutaj z nad kierownicy. Nie tutaj. Pozycję za kierownicą powinniśmy tutaj znaleźć dla siebie poprawną. No jak ja znalazłem, to każdy już powinien. Proszę bardzo. Nawet jest aż za poprawna, jak kierowcy Subaru Imprez. Ale tak kurczę, no realnie. Teraz proszę bardzo. Może do lusterka zajrzę. O, tak tutaj patrzę z oczu. Troszeczkę mi ta kierownica jednak dół licznika zasłania. W zasadzie nie ma jakiejś tragedii, ale trzeba się trochę do tego przyzwyczaić. Nie jest to takie normalne, banalne wręcz rozwiązanie. Nie, tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj się dzieje w środku. W ogóle ta górna część deski rozdzielczej, proszę. Taka ala skórka, jest to miękkie. Tutaj po środku głośnik, mimo że audio mamy tutaj chyba standardowe. Tutaj jest chyba, nie wiem, tylko brakuje panoramicznego dachu i rozbudowanego audio, a tak auto jest mega napasione. No i może pełnej skóry, ale to już kwestia gustu, co kto woli. Tutaj naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Proszę, fotele tak można sobie wysunąć. Dają się one fajnie wyregulować, że na przykład tutaj siedzisko podpiera mi udo od dołu. Nie jest to takie oczywiste. To jest lepiej niż w poprzedniku na przykład. I dobra, deska rozdzielcza. Tutaj druga część. Tutaj jakby mamy kurczę, takie ostre wycięcie, załamanie. A tutaj pomiędzy podświetlenie ambiente i tutaj kilka elementów z black piano, które trzeba dbać. Takie lotnicze przyciski do sterowania multimediami. No tak szybko sobie zobaczymy. Proszę bardzo. Temperaturka, nawigacja. Tutaj asystenci. Mamy tutaj tempomat aktywny i tak dalej. Jest ten samochód naprawdę napasiony. Nawet są tutaj masaże, MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay. Aplikacje pojazdu? Ciekawe co tutaj jest. iCockpit, Amplify. O, matko święta. Aha, no proszę bardzo. I wszystko tutaj zmieniło jakby podświetlenie. Chociaż na przykład te liczniki i brązowe elementy też można zamienić na niebieskie. No panie, a relaks. No, to są takie brązowe po prostu. Na buścik sobie zostawimy. Podoba mi się to. Nawet system multimedialny graficznie jest bardzo fajnie rozwiązany. Dzieje się tutaj, no w cholerę. Pakiet fizycznych przycisków. Jeszcze tutaj zobaczcie, proszę. Mamy tutaj też masaże i to kilka do wyboru jest tutaj, 6 właściwie. Pamiętam w 3008 był cichy masaż, głośny, jakieś takie dziwne nazewnictwo było. Tutaj jest normalnie, delikatnie, średni, silny. O, jak cholera tutaj czuć te masaże. Tryby jazdy, no to mamy sport, normalny chyba i eko. Dodatkowo można też tutaj sobie zmieniać jak ma wyglądać ten licznik. No, średnie zużycie paliwa, tutaj akurat komputer pokładowy z manetki, ale na przykład, czekajcie, gdzie to było? O, tutaj jazda,
cyk, takie rolki. Tutaj asystent tempomatu aktywnego. Czekajcie. Nawigacja. Aha, okej. Tutaj mapka się będzie nam wyświetlać. Minimalna, no to wiadomo. Liczniki to co było, te okrągłe tarcze. Osobisty. I to ja sobie tak skonfigurowałem. Obrotomierz, prędkość, asystenci, no i zużytko. Ja lubię mieć pełną kontrolę nad wszystkim. Mimo że nie lubię Passatów B5 na przykład, to lubię mieć pełną kontrolę nad wszystkim. Też tak ładnie wszystko wygląda. Dobra. I gałęcjusz. No to tutaj jest... O, proszę. Coś takiego. Sorry. O tak się powinno nacisnąć. Wsteczny. Proszę kamerki. Kamerka jest 360 stopni, ale to musimy tak cofnąć. I ona tutaj będzie... Czekajcie, wam pokażę. O. Tak sobie odkrywa tutaj teren. I co? Tryb manualny, ręczny, elektryczny. Tak to black piano. Tutaj tunel środkowy, skórka. Jest to miękkie. Czy coś tutaj w ogóle telepie, proszę Państwa? O, no to tutaj można już porównywać. Czekajcie. Tylko pierwsze dotknięcie i ten element. Ale już teraz nic. Takie Peugeot, jeśli chodzi o spasowanie i jakość, może konkurować normalnie z samochodami marki premium, z konkurencją z marki premium. Nawet zużycie materiałów jest tutaj znikome. Wygląda jak nowy w zasadzie. Ten wóz ma prawie 200 000 nalotu. No i tutaj jeszcze schowek. Tutaj już jest twardo, ale tutaj miękkie wykonanie. Tutaj jest miękko. O, te dekory też są miękkie. To jest taki miękki karbon. Ciekawe. W Megance RS widziałem ostatnio, było coś takiego. I tutaj jeszcze podłokietnik. Skórzany, podświetlany, jest to mega miękkie. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. I tutaj w zasadzie jest podobnie jak w poprzedniku. No kurczę pieczone. O, jest. Chciałem powiedzieć podobnie jak w poprzedniku, ale no nie, no inaczej też wygląda, jako kultura w ogóle, jaki wylizany jest ten samochód. 2.0 Blue HDI 160. Także mamy tutaj 163 konie mechaniczne oraz 400 Nm. Były słabsze Blue HDI, było 1.5 Blue HDI, na przykład 130-konne w tym samochodzie, ale było też 2-litrowe Blue HDI 180, miało 177 koni mechanicznych. Nie, tutaj 163, przyspieszenie do pierwszej setki, 8,5 sekundy deklarowane przez producenta. Dzisiaj jest mokro, nie wiem czy to sprawdzę. Jak sprawdzę, no to wam tu wrzucę. Auto waży 1615 kg i prędkość maksymalna wynosi 226 km na godzinę. No, ale 8-stopniowy automacik. Auto nie jest jakoś takie super narowiste, chociaż nie pamiętam jaki to jest dokładnie konfig, ale jest tutaj 508 jakaś mocna strasznie hybryda. No, nie on to tak można sobie przyszarżować. Nie, tutaj do normalnego śmigania sobie. Bardzo dobry, solidny silnik. Bardzo szkoda, że Peugeot konsekwentnie rezygnuje z silników Blue HDI. Spalanie. Auto jest ekonomiczne. Przenieśmy się już na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie może. Jesteśmy na miejscu. Czuję się trochę jak Juri Gagarin, który za chwilę by miał lecieć w kosmos. Odpalamy. No, dzisiaj bez soundchecka, no bo dieselek 4-cylindrowy, no to co? 2.0 Blue HDI, no to praca mięciutka, taka jak na dieselka, naprawdę kulturalna. 4-cylindrowego dieselka. Ok, elektryczny, ręczny. Tutaj w ogóle wam nie powiedziałem, ale jest asystent pasa ruchu. Jest taki półautonomiczny tryb jazdy. Jest ten Peugeot napasiony. Jest nawet podgrzewana przednia szyba. Wszystko poresetowane. Co tutaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Golfik, szósteczka, reprezentacja busów. Proszę bardzo. Tesla Model X się ładuje. 100D. Choć landara elektryczna, no. Jak tutaj wyglądam? A, pasuje. W tym golfiku pasuje. Fryzurka dzisiaj trochę krótsza. No ale był test BMW F31, no to wiecie sami. Trzeba było się na krócej troszeczkę obciąć. Ole, mieloneczka. W ogóle tutaj jedziemy w trybie eko. O, w trybie sport. Ale dobra, nie przyspieszamy, jak się włączamy na autostradę, jak tutaj pan w busie mi ustąpił, niech sobie wyprzedzi. Ale tutaj nawet jakiś taki funkcja bulbulatora chyba nawet
Jest jakieś podbicie z głośników w trybie sport. Ciekawe. Oj kurczę, już widzę, że będę musiał tutaj poprawiać kamerkę, która jest na licznik. I co, kontrola, to ściągamy kamerę. Ale tutaj nikogo nielegalnego nie wieziemy przecież tym samochodem. I proszę bardzo, taki mamy wiatr. Taki boczny raczej. Peugeot 508 SW nie jest raczej przypałowym samochodem. No ten GT Line'ik taki trochę z pazurem. Ale w końcu to LED, no to pazur też tutaj pasuje. Hello. Hallo. Where you want to go? Nach Schmölln und zurück. Hier kann man ein bisschen Also schneller going one, fahren, aber yeah, I know, 100 to 100. I think. yeah, exactly. Pan policjant się kapnął, o co chodzi, czy to będzie video. Naturliś, że ja, naturliś. Dobra, wjeżdżamy na autostradę. O, pan policjant tutaj, o 100-200, że będzie mierzone? Będzie mierzone, no dobra. Tryb sport i ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. O, trochę późno zacząłem, ale najwyżej później sobie 100-200 zmierzymy. Jak wam się w ogóle ta perspektywa podoba? Znaczy perspektywa zawsze jest fajna, ale ten kokpit. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. No i tutaj kurczę pod górkę. Było podobnie z Citroenem C5, gdzie tutaj się rozpędziłem i właśnie tutaj już takie ostatnie kilometry na godzinę do 200 i pod górkę, no to już ciężej, ale spokojnie. Tam w ogóle była 6-stopniowa skrzynia biegów, tutaj mamy 8, ale mamy niskie obroty. Chociaż nie takie, okej, pomyliłem, bo obrotomierz jest w drugą stronę. Może taka przelotowa 200 parę kilometrów na godzinę. 8 bieg. Dobra, co? Zmierzymy sobie może prędkości obrotowe. W ogóle prawie nie ma tutaj przekłamania. To takie 200 km na godzinę, 3192. No wiecie, to taka dla jaj była tylko prędkość. Spokojnie, Petrolhead zmierzy dla was obroty przy normalnych prędkościach, takich podróżnych. Zjedziemy. Ale wiecie co? Teraz zjechałem, a ja przecież 150 pędzę. Nie czuć tutaj prędkości. Bardzo fajne wyciszenie jest tego samochodu. 508 poprzedniej generacji była tak średnio, szczerze mówiąc, wyciszona. Ale tutaj jestem w szoku. Ten samochód mógłby konkurować z Audi A4, oczywiście z 2-litrowym TDI-kiem pod maską, albo z BMW trójeczką jakąś. Myślę, że bardzo ok. Szczególnie przy testach długodystansowych i tych materiałach. Super. Dobra, tu 140 km na godzinę. No to mamy 1969 i takie 100 km na godzinę. 8. Manetki są, można sobie dobijać. Tutaj jeszcze jest taka od tempomatu, taka trzecia dźwigienka. Manetka. 1622. Super. No i dobra, może tutaj zmierzymy sobie 100-200. Mamy sport. Dobra, z wyższym biegiem wjedziemy w 100 km na godzinę. Skrzynia biegi zmienia tak nawet spoko, ale nie jest to najbardziej sportowa skrzynia biegów, z jaką miałem do czynienia, aczkolwiek jest okej, tak pasuje do tego samochodu, myślę. Dobra, paczka 9, lekko było z góry, teraz będzie lekko pod górkę. 29 sekund, 29,68 właściwie dokładnie.
mam wrażenie, że ten samochód tak samo ciągnie na wyższym, jak i niższym biegu, jak tak sobie szybciej jedziemy, naprawdę. O, i tutaj muszę zwolnić ograniczenie. Mówiłem wam, że Citroen C5 jest dziwny, że aż by się żonglowało żabami. Tutaj jest podobnie, no ale jak widzimy na tą kierownicę i ten licznik umieszczony nad nią, to jak żonglowanie żabami i jeszcze podczas jazdy rowerem. Ciekawie. Dobra. I tutaj myślę, że możemy cisnąć. 226 wpisane, auto nie przestaje przyspieszać, mimo że tutaj jest równo. 220 GPS-owe. Prowadzenie mega pewne, pewniejsze niż w poprzedniku. Tu lekko było pod górkę i teraz będzie z górki. No wiadomo, pociśniemy więcej niż deklaruje producent. To jest sprawa jasna. Ja! Ale pięknie Peugeotik poszedł. 235 km na godzinę według GPS-u. O! Zjechaliśmy sobie na Szmyln i zawrotka. Wiecie co? Szczerze mówiąc, takie przebiegi nie robią tutaj na 2.0 Blue HDI jakiegoś większego wrażenia. W ogóle na całym tym samochodzie wszystko jest ok. W ogóle co tam było? Jakaś drukarka wielka w krzakach leżała? Jeśli mowa o dźwięku, sound check. A, tu będzie normalnie. No, 2-litrowy dieselek. A czego się spodziewaliście? Lekki taki bulbulatorek tutaj jest, wyczuwam. Jestem w szoku, że tu nie ma w ogóle klejonych szyb, a jest bardzo cicho. No i tryb Eco, no to już tutaj naprawdę cisnę gaz do połowy. No nie, teraz do połowy to zredukowało, ale tak na 1/3 to auto sobie tak spokojnie przyspiesza, tak od niechcenia, ale to jest tryb do ekonomicznej jazdy. Ja pierniczę, nie skasowałem zużycia paliwa. Ile ono tutaj wychodzi nam w ogóle? 9,6, 7 coś litra było jak przyjechałem na Kołbaskowo, teraz jest 9,6, więc takie 11,36 mniej więcej tak powinno tutaj być według moich wyliczeń, a przecież wiecie, że jestem mega dokładny. No i okej, w tym odcinku byłoby to na tyle. No, auto naprawdę godne polecenia, w pięknym stanie, ale fajny samochodzik. Naprawdę dzisiaj niby 2.0 dieselek, niby taki Peugeot. Z przyjemnością nakręciłem ten test. I okej, w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa, jak i ten cały teścik, ten wóz wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. To jest w ogóle niesamowite z tym licznikiem. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie trzymajcie się.